Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś na rozgrzewkę, na nowy rok mam bardzo prosty projekt. Malowanie farbami kredowymi, bardzo łatwe z pękania i transfer skórą z transferów na meble. Jest to deska postarzana, doskonały gadżet dla osób, które lubią gotować. Deska jest gotowym przedmiotem, mam go u siebie w ofercie. Jest to deska z taką podstawką na tablet lub książkę kucharską i z tyłu jest podpórka, na której można ją sobie oprzeć. Zaczynam od tego, że pomaluję ją w całości jasną farbą kredową. Jest to kolor sól Ibizy. Jest to odcień, jak to powiedzieć, złamanej bieli w kierunku szarości, czyli jeśli ktoś szuka koloru białego złamanego w kierunku właśnie chłodnym, to sól Ibizy jest idealnym odcieniem. Ponieważ jest to farba gęsta, nasycona zarówno pigmentem, jak i kredą do konsystencji nawet bardziej gęstej niż budyń, to mogę swobodnie na nową deskę nałożyć jedną farbę i uzyskam pełne krycie. Drugim kolorem, którego użyję, jest prawie czarny z Lapa Harity i tutaj sprytnym narzędziem jest szpachelka w kształcie rąbu. Jest to szpachelka metalowa, może być też plastikowa i za pomocą pociągnięć takich nieregularnych, większych i mniejszych tą szpachelką na płasko uzyskuję efekt przecierki w stylu shabby chic, tak jakbym zdzierała, jakby farba zdzierała się przez lata, tworząc taki dekoracyjny efekt. Użyję również stempla do mebli. Są to stemple wielkoformatowe i mam jeden, który ma spękania. No to jest bardzo pomocny stempel, bo jest i przydatny i na małych, i na dużych powierzchniach. Nie muszę go malować w całości. Tak jak widać, używam gąbki do nałożenia farby, jakby trochę ją cieniując, i przykładam ten stempel tam, gdzie uznam za stosowne, tworząc takie właśnie nieregularne spękania. Jest to najprostszy sposób na spękania, jaki znam. Można je zrobić na różnego rodzaju przedmiotach, a teraz czas na transfer. Jeden z transferów w stylu takim rustykalnym zawiera takiego właśnie koguta. No i ja już od długiego czasu bardzo chciałam go użyć. Szczerze, jako weganka, poporcjowany kogut na części do zjedzenia to nie jest do końca mój temat, ale ogólnie bardzo lubię ptactwo domowe, głównie podziwiać z daleka za piękno tego gatunku, dlatego ten kurczak u mnie pełni troszkę inną funkcję estetyczną, czyli kurczak po przyklejeniu transferu zaczynam pocierać, tak jak tutaj widać, patyczkiem bardzo dokładnie po każdej części pod folią i podczas tego pocierania zdejmuję sobie delikatnie folię, reszta mojego motywu pozostaje na desce. Staram się pozbyć całości powietrza, które znajduje się pod folią, tak żeby właśnie został motyw na desce. Po zdjęciu folii ochronnej całość jeszcze ręką wygładzam tak, żeby sprawdzić, czy nie ma gdzieś bąbelków powietrza i na tym polega cała filozofia dekoracji transferami. To jest naprawdę bardzo przyjemne, bardzo szybkie i efektowne w użyciu. Dodam sobie jeszcze napis dotyczący farmy, czyli gospodarstwo rolne. Jeszcze sobie tutaj pocieram po tym napisie i z napisem już nie jest tak łatwo jak z dużym motywem, dlatego że literki mają detale i każdą tą literkę ja jeszcze pocieram kilka razy, nawet jeżeli zdarzy się potknięcie i część literki zostaje na folii, to można to jeszcze poprawić. No i właściwie moją dekorację mam gotową. Mogłabym dodać tutaj coś z innego transferu, zrobić ją bardziej kolorową, ale zależało mi na tym, żeby to było raczej takie oszczędne w środkach i monochromatyczne. Całość zabezpieczam lakierem. Jest to lakier ultramatowy, który jest również z firmy Lapa Harita i on bardzo ładnie współgra z farbami kredowymi tej firmy. Zachowuje ich oryginalny wygląd w sensie matowości. Wystarczą dwie warstwy, ponieważ ta deska będzie używana w kuchni i jeżeli gdzieś coś kapnie, jakiś sos pomidorowy, to chciałabym, żeby jakby nie poplamił tej farby.
I na koniec, żeby jeszcze dodać takiego bardziej stylu vintage, dodaję wosk brązujący. Jest to wosk, który służy do patynowania, a patynowanie pogłębia jakby efekt postarzający. I po przetarciu, pocieniowaniu woskiem praktycznie moja podpórka na książkę kucharską jest gotowa. Wosk schnie około 24 godzin, utwardza się w tym czasie i tak wygląda gotowa deska. Wszystkie produkty, których użyłam, znajdziesz w opisie tego filmu i tam są również linki. Zapraszam Ciebie również do mnie na media społecznościowe. Tam znajdziesz więcej treści dotyczących inspiracji. Do zobaczenia podczas kolejnego filmu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Pa!